No, Krysiu, skakuj. Kiedy do nas znowu przyjedziecie? Może jutro? Szkoda, że nie możemy pojechać z wami do domu. Pawełku, już niedługo. Już rozmawialiśmy z panią w sądzie, mówiłem wam. Teraz musimy poczekać, aż ta mądra pani pozwoli wam z nami zamieszkać już na zawsze. Lalki moje! Mamusia przyjechała, zabieram was do domu! Mua. Cześć! Mua. Dziś w odcinku matka alkoholiczka walczy o swoje dzieci. Jesteśmy głodni. No, leć do dziewczynek, zaraz zrobię budyń. Nagle sobie super przypomniałaś, ile czasu siedziały w domu dziecka. No ale teraz się zmienię! Ale zastanów się, 60 000, rozumiesz? Bylibyśmy ustawieni do końca życia. No. Koniec imprezy! Poza tym, jak chcesz, to zrobię ci nowe. Chcesz? Kto do Lombardu podrzucił pluskwy? Tak, pluskwę też robimy. Panu usuwa pluskwy? Nie tylko. I co, i da się z tego wyżyć? Wie pani, ile mam zamówień? Tylko nie wszyscy płacą. Małżeństwo stara się o adopcję trójki rodzeństwa. Niech się pan zastanowi, bo ja 2 razy swojej oferty nie będę powtarzał i spotkamy się w sądzie. Halina, wracaj! Wujek po was wróci, ale na razie musisz iść z mamą. Jacek stara się naprawić relacje z Marysią. Pracuję jako kurier. Szmuglujesz bandytów, mama cię widziała. To nie tak. Ja nie robię nic złego. Mama trochę wyolbrzymia. Przyszło pismo z sądu. No, musiałbyś się pofatygować i je odebrać. Tylko wiesz, no, najlepiej, żebym była w domu. A wiesz, tak na przyszłość, no to mógłbyś się już wymeldować, co? To nie musiałabym za każdym razem dzwonić, nie? Jacek, przestań, nie ma o czym gadać. Dobra, wiesz co, ja mam klienta. Cześć. Co się patrzysz? Nie chciałem podsłuchiwać. Podsłuchałeś? Co się dzieje? Jacek nie mieszka z wami? Nie. To jednak nie wybaczyłaś mu tego pocałunku. Nie w tym rzecz. Zadał się z dawnymi koleżkami. No co ty mówisz? Znowu coś kombinuje? Przecież on nie może normalnie żyć. To, że on będzie uczciwym człowiekiem, to są jakieś mrzonki. No i co? Wyprowadził się. Wyrzuciłam go. Ja się muszę wyrwać z tego błędnego koła i ja muszę chronić Marysię przed tymi ludźmi. Przed Jackiem muszę ją chronić. Miałem nadzieję, że chociaż Angelice ułożyło się w życiu. Naprawdę zasługiwała na fajnego faceta. Ale Jacek ze swoją przeszłością widocznie nie był odpowiednim kandydatem. Dzień dobry. Wierzycie w zestaw Maybacha? Przepraszam bardzo. No, wózek dla dziecka. Nówka sztuka. No trochę używany. No, córka prawie od razu zaczęła chodzić. No, nie lubiła jeździć w wózku. A ile lat ma córka? 3. To co, wózka nie potrzebuje? No przecież mówię, że woli chodzić, nie? No, świetnie sobie radzi, no. Ile dostanę? 100 złotych. No królu złoty, zlituj się. No ja nie mam co do garnka włożyć, no a dzieci głodne. Dzieci? To pani ma więcej dzieci? No teraz o robotę trudno. No nie, no chyba nigdy nie było łatwiej. Przecież ja na sprzątaczkę nie pójdę. No, wszystko tak podrożało, no. Dobra, 110 mogę dać. No, królu, no kaszę, mleko, kaszkę, no... 110 to jest ostateczna cena. No chociaż 130, no. Dobra, Mariusz, dajmy pani 120. No, dziękuję, królowo. Dobra, niech będzie 120. No, jak tylko znajdę pracę, to zaraz wszystko oddam. Dowód.
Od razu było widać, że ta kobieta była wczorajsza. Prędzej by przepiła, niż dała dziecku na obiad. Nawet tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle miała dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Ta kobieta, która przed chwilą tu przyszła z wózkiem, zastawiła go czy sprzedała? Przykro mi, nie możemy udzielać takich informacji. Zastawiła go, bo pani kolega zaniósł go na zaplecze. A Zosia jest jeszcze za mała, żeby chodzić na spacery bez wózka. A państwo jesteście rodziną? Chcielibyśmy. To znaczy nie z tą kobietą, z jej dziećmi. Staramy się o adopcję Pawełka, Basi i Zosi. No i to jest ich biologiczna matka. Tylko jak państwo widzą, ma je głęboko w... Przepraszam, nie zajmuję się nimi. Ale jak zastawiała wózek, no to mówiła, że właśnie na dzieci potrzebuje. No to Sprawa była już w sądzie, ale ta nagle przypomniała sobie o dzieciach. No to chyba dobrze. pewnie raczej chce wyłudzić od państwa pieniądze. Chcemy wyciągnąć dzieciaki z tego patologicznego środowiska. Każdy jest z innego ojca. A ona pewnie ma już nowego konkubenta. No nic, no, musicie państwo walczyć o dzieci w sądzie. Na pewno się uda. Ale żeby adoptować dzieci, potrzebna jest albo zgoda biologicznej matki, albo trzeba ją pozbawić praw rodzicielskich. Dlatego śledzę ją. Zbieram dowody. Jakby coś jeszcze zastawiła, to proszę o kontakt. Przykro mi, ale nie możemy udzielać takich informacji. Jasne, jak tylko się pojawi, to od razu zadzwonię. Dziękuję. Doceniam. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. To co ty wyprawiasz? A, przestań. To było takie niesprawiedliwe. Przyzwoici ludzie chcieli adoptować dzieci i nie mogli, bo jakaś patologiczna matka nagle sobie o nich przypomniała. Pewnie po to, żeby mieć więcej kasy na przepicie. Po co wziąłeś tę wizytówkę? Ej, przestań. Chcesz się wpakować w nowe kłopoty? Mało ci swoich? Proszę się nie martwić, zniknął po oprysku. Jesteśmy profesjonalistami. Jutro o 17:00? Dobra, jesteśmy umówieni. Do widzenia. Muszę zostawić do weekendu. Na radę? Niedługo będziemy mogli założyć sklep z akcesoriami dla niemowląt. Kontrahenci nie płacą, a ja nie mam na opiekunkę. Tyramy z żoną jak woły, tylko nie wiadomo, co się dzieje z tymi pieniędzmi. 180 mogę dać. Na opiekunkę będzie mało. Więcej nie mogę. Okej, pan da co może. Wypiszesz? Poproszę dowód. Firma Trzmiel, dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, słucham? Tak, pluskwy też robimy. Czerwone ślady po ukąszeniach. Tak, to mogą być pluskwy. Proszę sprawdzić z obrazkami. Jutro o 18:00? Dobra, jesteśmy umówieni, dziękuję. Panu usuwa pluskwy? Nie tylko. Prusaki, szczury, mole w piekarniach. Aha, i co, i da się z tego wyżyć? Wie pani, ile mam zamówień? Tylko nie wszyscy płacą. A takimi pluskwami to można się jakoś zarazić? Wie pani, wystarczy się otrzeć o kogoś w autobusie albo tramwaju, kto roznosi jajeczka i załatwione. A pan nie roznosi takich jajeczek? Ja? Nie, ja wiem, jak się zabezpieczać. To proszę podpisać. To jest pańskie. Brzydzę się wszelkim robactwem. Brr. Jak można pracować w takiej firmie? Dziwiłam się temu facetowi, że on się nie brzydził. Takiego szczura na przykład. Albo pluskiew. O, fuj. Zła czarownica nas tutaj nie znajdzie, obronię was. Jestem głodna. Zaraz coś upoluję.
Maciu, tej pani nie ma. Wyszła rano i nie wróciła. A my jesteśmy głodni. Lalki moje! No, mamusia wróciła. A ty co tu robisz? Jesteśmy głodni. No, leć do dziewczynek, zaraz zrobię budyń. A ty co? Proszę. Dla ciebie. Nowe kimono. Nawet nie zajrzysz? Kradzione? Daj spokój, Marysia, kupione. A pieniądze z czego? Z napadów? Pracuję jako kurier. Szmuglujesz bandytów, mama cię widziała. To nie tak. Ja nie robię nic złego. Mama trochę wyolbrzymia. Jakbyś był święty, to byś się stąd nie wyniósł. Marysiu, Co, chcesz nas bronić przed tym, co robisz? Tak? a może wpadniesz kiedyś do mnie? Mieszkam teraz sam. Kolega załatwił mi lokum. Ten bandzior ryży? Widzę, że cię mama nastawiła. Nie, po prostu mam swój rozum i zawiodłam się na tobie. Mam bardzo dużo lekcji. Nie, wchodzę tam. Nie, zaczekaj na policję. A jak coś się mi dzieje? Ale zaraz będą. Dzień dobry. To państwo dzwonili do oficera dyżurnego? Dzień dobry, tak, Krzysztof Stolarski. Mam podejrzenie, że dzieci zostały bez opieki. To są państwa dzieci? Nie, to znaczy staramy się o adopcję. Pawełek, najstarszy, dzwonił do żony, że od rana są sami w domu bez opieki. Dobra, poproszę państwa o dokumenty. Proszę bardzo. Jezus Maria, pali się! Dzień dobry. Komenda miejska. Dzień dobry. Czy dzieci są w domu? Oczywiście. Dostaliśmy zgłoszenie, że są bez opieki dorosłych. A kto zgłaszał? Oni? Kłamią. Dobrze, czy możemy wejść do środka i rozejrzeć się trochę? No proszę. Dziękuję bardzo. A wy gdzie? Proszę. Trzymajcie. No, weź sobie budyń. Zjedz, tutaj ci kładę, okej? No, jedz troszkę, zaraz ci pomogę zjeść. Proszę. Wszystko w porządku, dzieciaki? Co to przesłuchanie jest? No, chyba widać, że w porządku. A ten pan to kto? Partner. Po nocce jestem, nie będę go budzić. Czyli dzieciaki mają dobrą opiekę. No chyba pan widzi, no może to nie jest pałac, ale jakoś sobie radzimy. No dobrze, w takim razie przepraszamy za najście. Nie szkodzi, do widzenia. Do widzenia. I co? Nie zrobicie nic? A co możemy zrobić? Zabrać je stamtąd. No błagamy, nie zostawiajcie ich tutaj. Przecież Pawełek dzwonił, że od rana są sami w domu, bez opieki, bez jedzenia. Kiedy weszliśmy, dzieci jadły budyń. Co prawda matka była lekko skasowana, ale była w domu. Naprawdę widywaliśmy gorsze sytuacje. Ona sprzedała wózek Basi, najmłodszej. Dziecko ma dopiero 3 lata. Ale proszę pana, to nie jest karalne i nie uprawnia nas do zabrania dzieci. No ale to co mamy teraz robić? Czekać, aż wydarzy się jakaś tragedia? Proszę pani, my musimy działać według litery prawa, a matce nie zostały odebrane prawa rodzicielskie, także przykro nam. Przepraszamy. Do widzenia. Do widzenia. Lalki!
tak się nie będziemy bawić. To jest twoja sprawka. To jest twoja sprawka, no. Skąd masz do nich numer telefonu? Ja wiem, skąd masz do nich numer telefonu, no. Chcesz, żeby was wywieźli za granicę i sprzedali? Przecież jestem waszą mamą, no wszystko będzie dobrze. Karm dziewczynki. Kolacja. No już, tylko skończę jedno zadanie. A co to? A, to od taty dostałam. Marysia, mówiłam ci, że wolałabym, żebyście się spotykali tylko w mojej obecności. No tak, ale on tylko wpadł po ten polecony. Mówił coś? No mówił, że niby ma nowe mieszkanie i że pracuje. Jasne. Ale mamo, spokojnie, ja nie jestem naiwna. Marysia, ja wiem, że pewnie jest ci ciężko i że kochasz tatę i że trudno jest ci to zaakceptować. A ty to zaakceptowałaś? Tak. Chyba tak. No wiesz, od dawna się już na to zanosiło i ja po prostu nie mam już siły walczyć o tatę. Ja nie chcę ci niczego zabraniać i nie chcę ci zakazywać widzieć się z tatą. Wiesz o tym. Po prostu nie chcę, żeby nas w coś wciągnął, wiesz, czegoś tutaj przechowywał. No spoko, mamo. Też mi jest smutno, że wybrał jakichś swoich kolegów, a nie nas. Mądra dziewczynka. Nie mogłam Marysi całkowicie zabronić kontaktów z ojcem. Nawet gdybym bardzo tego chciała. Każde dorastające dziecko potrzebuje ojca. Nawet jeżeli ten ojciec jest kryminalistą. Dzieci, lalki, do kąpieli. O Jezu, co to? Która jest godzina? Co jest? Ktoś mi telefon zajeb... Cicho, wyrażaj się. A, co te pochory są tu jeszcze? Co one robią tutaj? Ja w ogóle głodny jestem, Halina. Zostało trochę budyniu. Jakiego budyniu? Jezu, co to jest, Halina? Ty mnie tym karmić chcesz w ogóle, dziewczyno? W ogóle co narobił ktoś i tyle? Zostaw to. Zostaw to. Zostaw to, jest na życie. Halina, Zostaw życie to jest picie, a robota to głupota. W ogóle, nie rozumiesz tego. Jak to jest policja, to się zachowuj. Uczesać się, że... Cześć, Halenka. Tylko nie ma dzisiaj imprezy. Mamy wejściówkę. Tak, nie, Wejściówkę Baron 500 mamy. plus zaprasza, proszę. Co ona tutaj, taka do... Witam cię, Wiesławie, Cześć. kolego sympatyczny Cześć. mój, cześć. Grażynka, Lalki. piękna jesteś. Do mycia powiedziałam, już. Halenka, to ty masz dzieci? Halina to jest prawdziwa Polka, rodzicielka, matka. I za to wypijemy. A ja ją też Do mycia za to powiedziałam. szanuję. Ale poczekaj, Halina nie pije, bo zła jest dzisiaj. Ona dzisiaj jest zła. Ty patrz, mój telefon znalazłem. W ogóle, kurde, się rozładował. A co ty tak oszczędnie lejesz? Albo małe kieliszki, Małe rozumiem. koleżki są. Ej, ty, No to co? Grażynka, żeby ci się w ogóle, wiesz, do wszystkiego. Graszkę. No to co? Zdróweczkę. Wiesław. Zdrowie dzieci. Halenka, zdrowie dzieci. Zdrowie. Kurczę, no, zastanawiam się, czy nie zadzwonić do Jacka, żeby po prostu nie spotykał się z Marysią bez mojej zgody. No ale co ci to da? No będą się spotykać potajemnie. No tak, ale Marysia jest taka podatna. Ona niby mówi rozsądnie, no bo też jest zła na Jacka, ale no ja się po prostu boję, żeby on jej nie sprowadził na złą drogę. Co, ty masz jakąś alergię? A wiesz co? Po tym foteliku wczoraj. W jakim foteliku? No, po tym foteliku od tego gościa od dezynsekcji.
Mariusz, ty myślisz, że on nam tu jakieś robactwo sprowadził? Coś, to przecież to się nie rozprzestrzenia tak szybko. No ale ja mam 2 ukąszenia, wiesz, 2 ślady na szyi i sprawdzałam w internecie, to wygląda identycznie jak ugryzienie pluskwy. No wiesz co, ja nie mam żadnego ukąszenia, więc... A może ja mam słodszą krew? No zobacz. Dzień dobry. Czy Dzień możemy dobry. pani pomóc? Ciszej. Wujek z ciocią nas nie zostawią. Spokojnie. Nie pozwolą nas tutaj zostawić. Alko, szykuj się do szkoły, bo ten głupi sąd mi ciebie zabierze. No już, leć. Zaraz wam zrobię budyń. Boisz się, żeby nie stracił terminu ważności? Co? Nie, wiesz co, nie chcę, żeby się po prostu zakurzył, bo nie wiadomo, ile tu postoi, nie? Co się dzieje? No po co to robisz? No, to jest prawie nowe nosidło, to nie chcę, żeby się zniszczyło, wiesz. Co, będziesz tak owijać wszystkie sprzęty w lombardzie? Mariusz, a jak nam się tutaj jakieś robactwo zalęgnie? Macie tu robactwo? Okropność. No wiesz, co robisz? Wypłoszyłaś nam klientkę. Mariusz, ale mnie naprawdę wczoraj coś pogryzło. Kto? Może Marysia, co? Dzień dobry. Dzień dobry. Ten fotelik naprawdę mógł być zakażony jakimiś jajeczkami pluskiew albo czegoś podobnego. Na samą myśl robiło mi się niedobrze. Proszę panią, ten zegarek nie jest wiele wart. No, mogę dać 30 zł najwyżej. Ale królu, zlituj się, no bo chociaż 50, no przecież to nie dla mnie, tylko dla dzieci. Skąd? 30 zł mogę pani dać. 45. Nie mogę. Co mam począć? No dobrze, zgadzam się. To poproszę dowód. Ale ja nie chcę zastawiać, ja chcę sprzedać, i tak nie będę miała z czego oddać. No to jak sprzedasz, to mogę dać pani 35. Okej? Fajny plecak. Dzięki, dostałem od wujka. To pewnie bardzo lubisz się uczyć. Lubię, ale nie chcę chodzić do szkoły, Dlaczego? bo Zosia i Basia zostały w domu głodne. Dzięki, królu. Chodź, masz tutaj na bułkę i jakieś picie. No, chodź. Chodź, idziemy do szkoły. Buziaczek. Fajny był ten dzieciak, ale smutny. Za jego matkę nie dałabym 5 groszy. Wyglądało na to, że jego rodzice zastępczy mieli jednak rację. Ole? No problem, współpracujemy z piekarniami. Dobra, jesteśmy umówieni. Dziękuję, do widzenia. Przepraszam. Ja po swój fotelik. Oczywiście. Udało się z kasą. Z dużymi firmami jest tak, że często nie chcą płacić, ale na szczęście mam też sporo oprysków u klientów w domu, także wie pan, kasa na stół. Dziękuję bardzo. Co się stało? Koleżanka zawinęła, wie pan, bo jednak dziecko w tym siedzi, kurz roztocza. Spokojnie, ja wiem, jak dbaczy dziecko. Tak? A te roztocza, to też pan dezynsekuje? Nie rozumiem. Bo mnie, proszę pana, od wczoraj wszystko swędzi. Pan nam tutaj jakiegoś robactwa naniósł. Pani chyba zwariowała. No tak, no cała jestem pogryziona. Ja nic nie widzę. 10 lat pracuję w tym fachu, jeszcze żadnego dziadostwa do domu nie przyniosłem. A że pani się drapie? Może to z nerwów? Do widzenia. Do widzenia. Przyznam, że nie znałem Angeliki od tej strony. Zawsze wydawała mi się taka rozgarnięta, a tu nagle taka obsesja. No, ale pewnie dziewczyny bały się robali. Co ci opętało? Mariusz, ale mnie naprawdę swędzi. To idź do alergologa. Ale on nam do jakiegoś robactwa przywlókł. No i głupio wyszło przed facetem. I teraz pewnie to już nie wróci, stracić mi klienta, no. No i dobrze.
i nie będziemy mieć problemu. Mogę zostawić plecak? A co ty, nie poszedłeś do szkoły? Muszę kupić komórkę, żeby zadzwonić do cioci. Chyba do mamy. Nie chcę do mamy. Ona pije. Proszę, muszę zadzwonić do cioci, żeby nas zabrała do domu. To fajny plecak, wujek mi kupił. Ale wiesz, mama nie będzie zadowolona, że poszedłeś na wagary. Proszę, muszę zadzwonić do cioci. Tam zostały 2 małe siostrzyczki. One są głodne. I tutaj masz numer do wujka. Znam na pamięć. Halo, ciociu, możesz nas zabrać do domu? Mama pije wódkę, nie chcę takiej mamy. No w Lombardzie. Niektóre kobiety nie mają instynktu macierzyńskiego. Nie rozumiem, jak butelka wódki może być ważniejsza od dziecka. Chociaż sama pamiętam, jak moja mama... Zresztą, było, minęło. O, jesteś, Ziro. Gdzie mój zegarek? Zegarek? Jaki zegarek? Co ty pieprzysz? Za co te zakupy? Musiałam chyba coś kupić dzieciom do jedzenia, nie? A za co piłeś cały wczorajszy wieczór? Flaszka była nasza. A następna? A wy żarcie? Gdzie jest sikor? Nie wiem, w Lombardzie! Ale tu akurat Wiesław ma rację, bo klin by się jakiś przydał. Flaszkę jakąś kupiłaś? Wynocha mi stąd! Ile masz pieniędzy? 10 złotych. Wiesław powiedziałem. Spokojnie. Ja to załatwię. Weźmiemy ten oto czajnik bezprzewodowy. Pójdziemy, zostawimy go i ja wykupię ci twój zegarek, gdyż ja swój honor mam i szanuję cię zawsze. Idziemy do Lombardu. A dzieci? Powiedziałem coś. A dzieci zostaną z sympatycznym Wiesławem i jego narzeczoną Grażyną. Rozmawiać z ludźmi trzeba, a nie drzeć się. Po prostu. Dzień dobry. My po Pawełka. Angela? Ciociu. Ciociu, Zosia i Basia zostały tam. Oni tylko piją wódkę. Musimy je zabrać. Nie martw się, nie zostawimy Zosi i Basi samych. Ja nie chcę tam wracać do tej pani. To nie jest moja mama. Nie bój się, nie wrócisz. Obiecujecie? Tak. Bez zgody sądu to nie będzie takie proste. Dlatego musimy mieć dowody, że ona się nie zajmuje dziećmi. Pawełek? Co ty tutaj robisz? Zostawiłaś dziewczynki bez opieki? Mają opieki, a wy co, porwaliście go ze szkoły? Nie no, wzywam policję. Świetnie. W powietrzu wisiała awantura. Sercem byłem po stronie tej sympatycznej pary, która starała się o rodzeństwo, ale prawo było po stronie matki biologicznej. Szkoda tylko, że traciły na tym dzieci. Nigdy wam nie oddam moich dzieci. Dałaś im chociaż śniadanie? Jestem dobrą matką, a wy nie macie do nich żadnych praw. Ale będziemy mieli. Po moim trupie. Kobieto, czy ty nie rozumiesz, że z nami będzie im lepiej? Pawełek ciągle do nas dzwoni, że jest mu źle. A skąd on ma wasz numer telefonu? Nauczył się. Lalka, idziemy do domu. To nie jest żadna lalka. Niech pani pomyśli, to są pani dzieci. Nie chce pani ich dobra? Dobra, Halina, zabieraj Bachora do domu i idziemy. Hola, to jest pańskie dziecko? Pan do niech się weźmie do pracy, chciałem to zostawić. I od razu wykupić ten zegarek, co to dzisiaj rano przyniosła. A wy nie róbcie problemu, bo zadzwonimy po policję. Halina, dzwoń, powiedziałem. Ile tam będzie za to? Dogadajmy się. Gdzie? Panowie, bez awantur, dobrze? Spokojnie. Spokojnie, ale my chcemy się dogadać. Dobrze, dogadamy się, zapraszam do pomieszczenia z tyłu. Proszę. A czajniczek. Spokojnie. A ty pomożesz mi tutaj Nikt tego nie sprzedawać? ukradł. Myślałam o tym, jakie to było niesprawiedliwe.
Niektórzy rodzice po prostu nie są stworzeni do wychowywania dzieci. Jak na przykład mój Jacek. Chociaż on przynajmniej kocha Marysię. Zapłacimy 20 000 za prawa na adopcję. Jezus Maria, Krzysztof, co ty wygadujesz? Ja nie chcę tego słuchać. Poczekaj, pan mówi. Niech się pani zastanowi. Przecież to dla dobra dzieci. My mamy pieniądze, wykształcimy całą trójkę, a pani? Co pani może im zaoferować? Potrafię porządnie wychować swoje dzieci. No ale poczekaj, zaraz. 20 to znaczy od łebka, czyli razem 60, tak? Przestań, to nie są twoje dzieci. Ale to najmniejsze to akurat może być moje, tak? No, spokojnie, ja zrobię test na ojcostwo czy co w ogóle, przecież... Niech się pan zastanowi, bo ja 2 razy swojej oferty nie będę powtarzał i spotkamy się w sądzie. Halina, wracaj! Ciociu! Wujek po was wróci, ale na razie musisz iść z mamą. Ja nie chcę z mamą! Ciociu! Spokojnie, dzwoni na policję. Dobra, zostaw, ja dogadam się z narzeczoną. Co, 40? Dobrze, porozmawiajcie o Daj tym na pan zewnątrz. Panowie, spokój. proszę wyjść na zewnątrz. Jak pan zadzwonisz na policję, to ja powiem, że chciał pan kupić dzieci. Będziesz pan zadowolony, dostaniesz pan całą trójkę, okej? Halina! Halina, wracaj mnie tutaj! Ej, zegarek mi pan wykup. Teraz w znaczeniu, już od razu. Jaki znowu zegarek? Jak widziałem płaczące dziecko, to mi się nóż w kieszeni otwierał. Ta matka w kółko powtarzała, że kochała te dzieci. No ale najwidoczniej były to tylko puste słowa. Dobra, dzięki. Tam się nie martw, załatwię to wszystko. Spokojna twoja rozczochrana, tak. Czekaj. No. Nara! Co to miało być? Handel dziećmi? Niech pani nas tak łatwo nie osądza. Sami państwo widzieli, jak do nas lgną. Pawełek nie chce z mamą, tylko z nami. My je kochamy jak swoje. A ta kobieta przypomniała sobie o dzieciach dopiero jak państwo zaczęło płacić na nie. Dzięki temu będą mieli na wódkę z tym jej frajerem. Tylko że tą propozycją mocno sobie państwo zaszkodziliście. O ile w ogóle nie przekreśliliście swoich szans. Jeżeli to wyjdzie na jaw, to nikt wam nie przyzna dzieci. No to co mamy robić? Jak sobie pomyślę, że Zosia i Basia będą musiały zostać w tych koszmarnych warunkach. Nie damy się. Musimy odzyskać dzieci. Było mi żal tych państwa. I tej biologicznej matki. Tej kobiecie potrzebna była pomoc, żeby mogła wyjść na prostą. Ale nie ma mowy, to są moje dzieci i kocham je. Halina, przestań pieprzyć. No teraz sobie nagle przypomniałaś. Nagle sobie super przypomniałaś, ile czasu siedziały w domu dziecka. No ale teraz się zmienię. Ale zastanów się, 60 000, rozumiesz? Bylibyśmy ustawieni do końca życia. No. Koniec imprezy! Poza tym, jak Koniec- chcesz, to zrobię ci nowe. Chcesz? No chcesz, Halina? Koniec imprezy, powiedziałam! Koniec imprezy! Czego ty nie rozumiesz? Czego ty nie rozumiesz? Wypieprzaj z mojego życia! Czego ty nie rozumiesz? Czego ty nie rozumiesz? Czego ty nie rozumiesz? Proszę bardzo. Dziękuję. To ja powinienem otworzyć drzwi kobiecie. Mamy równe uprawnienia. Proszę bardzo. Zawsze to ja pomagam ludziom, ale czasem sam potrzebuję pomocy. Jestem z Fundacji Dzieciak, zajmujemy się domami dziecka. I tutaj parę rzeczy mam. A zbieracie pieniądze? Zbieramy różne rzeczy. Na przykład to leży u nas od roku i nie wiemy, co z tym zrobić. Postanowiliśmy to spieniężyć. Są ważniejsze rzeczy niż luksus. A to będzie sprzedaż czy zastaw? No, sprzedaż. Firma dała to, co miała na zbyciu i tyle. Znaczy, to zawsze dar to dar, ale musimy coś z tym zrobić. Na przykład no, ten ekspres to no, niepraktyczny dar, bo co ja z tym zrobię? No i tak nie mam pieniędzy na te kapsułki. I tyle. No dobrze, no weźmiemy ten sprzęt. Świetnie. A ma pan może jakąś wizytówkę, bo wpłaciłabym może jakieś pieniądze na fundację. Tak. Pewnie, że no, jasne. Super. Każdy grosz się liczy. Jasne. Przemknąłem przez myśl, że facet wpadł Angelice w oko. No, w sumie należało jej się coś od życia.
Tylko nie wiedziałem, czy była już gotowa na nowy związek po Jacku. Basia, już niedaleko. Nie płacz, już niedaleko. Wszystko w porządku? Mama pracuje w Lombardzie, czeka na Nie nas. powinno was tak puszczać samych w nocy. No wiemy. Co wy tu robicie? Bo on pobił mamę, a jak poszli po wódkę, to my szybko uciekliśmy. Możemy zadzwonić do cioci i wujka? Wiesz co, najlepiej ja zadzwonię na policję. Weźmiesz dzieci? Zadzwonię na policję. Nie wrócimy tam. Dobrze, Pawełek. Wiesz co, masz. Zadzwoń do cioci i wujka, Dziękuję. a ja muszę zadzwonić na policję, bo inaczej będą kłopoty. Najchętniej to sam odwiózłbym dzieciaki samochodem tam, gdzie chciały. Ale prawo było prawem. Mieliśmy z Angeliką związane ręce. Gdzie jest wasza mama? Pawełek powiedział, że została pobita do nieprzytomności przez konkubenta. To prawda? Jej leciała krew i leżała na podłodze. Zgłoś potrzebę interwencji w mieszkaniu matki. Zabieramy dzieci na izbę dziecka. Ja tutaj zostanę i wszystkiego przypilnuję. Dobra, dzieci. Ubieramy się i jedziemy. My chcemy z wujkiem i ciocią. Pawełku, musimy jeszcze poczekać, aż mądra pani w sądzie pozwoli wam z nami zamieszkać. Kiedy? Już niedługo, obiecuję, ale teraz musicie jechać z panami policjantami. Nie zostawiajcie nas. Możemy jechać z dziećmi? Będą się czuły bezpieczniej. Dobrze. Dziękuję. No już, nie martwcie się. Ciocia i wujek pojadą z wami. Gdybym ja była sędzią, oddałabym dzieci do rodziny zastępczej. Ci ludzie naprawdę je kochali i dzieci czuły się przy nich bezpiecznie. A to chyba było najważniejsze. Po 2 dniach Halina wróciła do Lombardu odzyskać wózek najmłodszej córki. Postanowiła spieniężyć przedmioty należące do jej konkubenta. No ale przecież ja nie jestem złą matką. No. Kocham dzieci i nie będę nimi handlować. A narzeczony? Został aresztowany. Widzi pani, co mi zrobił? A nie boi się pani, że wyjdzie z aresztu, wróci do pani i zrobi krzywdę też dzieciom? Skończyłam z nim. Z piciem też. No, zresztą jestem państwu wdzięczna, że zadzwoniliście po policję. Drobiazg. No, wyszłam ze szpitala na własne żądanie. Nie chciałam, żeby Zosia z Basią i Pawełkiem siedzieli dłużej w domu dziecka. Niech pani jeszcze to przemyśli. Nikt nie mówi, że pani jest złą matką. Ja naprawdę nie chcę się wtrącać, ale no chyba sama pani widziała, że dzieci... Ale tamci nie są ich prawdziwymi rodzicami i sąd bardzo dobrze o tym wie. Ale pani im tego wszystkiego nie zapewni. Czego? No, wakacji, korepetycji, dobrych szkół. Ale ja sobie to wszystko przemyślałam. Pójdę do pracy. Zosię oddam do przedszkola, Basię do żłobka, no Pawełek w szkole. No, przecież teraz łatwiej jest wielu kobietom wychowywać samotnie dzieci. No, ja sobie poradzę. Tak pani myśli? To jest moja sprawa. Ale przecież pani je kocha, no. Do widzenia. Dobrze życzyłam tej kobiecie, ale bałam się, że nie wytrzyma bez alkoholu. Że zaraz znajdzie kolejnego faceta do picia. Hej, Cześć, Julcia. Co ty tu robisz? pójdziemy do Chińczyka? A nie jadłaś obiadu w szkole? Wątróbka. No to rozumiem. Ale wiesz co, ja nie mogę teraz wyjść. To dam ci kaskę i sama sobie coś kupisz, dobra? No ale ja nie chcę iść sama. Dobra, zrobimy tak. Zamówię Chińczyka i przywiozą tutaj. Okej? Okej, to ja chcę kurczaka w cieście sezamowym. Załatwione. Okej. Kurczak w cieście sezamowym. Dobry z ciebie tata. Ale staram się. A co?
Woli siedzieć w Lombardzie niż wrócić do domu? Nie chcę siedzieć sama. A Olga? A wiesz, Olga nie jest tak naprawdę domatorką. Ciągle gdzieś wychodzi. Jak jest w pracy, to zostaje po godzinach. Jak wiesz, chodzi na eventy, do teatru, do kina, a rano na jogging, fitness i tak dalej. No, więc rzadko kiedy jest w domu, a ja małej codziennie przygotowuję śniadanie i jest okej. No to tata na pełen etat. Wcale nie narzekam. Dobra, zjesz z nami? A stawiasz? Stawiam. No to sajgonki. Dzień dobry. Będę miał duże zamówienie. Sajgonki, kurczak w cieście sezamowym i wołowina w 5 smakach. Czy moja córka nie mogłaby mieć takiego ojca jak Mariusz? Niby Jacek kochał Marysię, ale jak przyszło co do czego, to szedł własną drogą. Mariusz nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Sprawa jest już w sądzie rodzinnym. Mam nadzieję, że sędzia przychyli się do naszego wniosku. Teraz są dowody, jakieś podstawy, żeby pozbawić matkę biologiczną praw. Mamy notatkę z policji o tym, że dzieci pozostawały same, bez opieki. W domu Melina. To nie są odpowiednie warunki dla rozwoju. Wujku, chodź! Przepraszam. Co, Pawełku? Co dalej? O ty! W następnym odcinku kobieta samotnie wychowująca dziecko z porażeniem mózgowym szuka pomocy. Potrzebuję na leki dla Grzesia. Naprawdę tego potrzebuję. Klientka Lombardu płaci fałszywymi pieniędzmi. Ale ja nie wiem, skąd to się wzięło. Ja nigdy w życiu nic nie ukradłam. Karol, ja pani wierzę. Ja też bym wierzył, gdyby nie to. Kolejny akt Hofera zostaje sprzedany. A jakiś dzień dobry? Żaden dobry. Ale to jak to, panie Hofer, to pan nie chce, żeby te obrazy się sprzedawały? Wiecie, co ona zrobiła, gdy się dowiedziała, że sprzedał się ten drugi obraz? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.